A co jeśli powiem wam, że Neandertalczycy wcale nie wyginęli, tak jak do tej pory myślano? Bo większość z nich faktycznie wymarła, ale mała grupka przetrwała. I co się stało z nimi dalej? I teraz, czy wszyscy oni tak naprawdę wymarli? To nie jest opowieść o prehistorii, to jest opowieść o tobie. Neandertalczycy byli naszymi najbliższymi ewolucyjnymi krewnymi. Nie jakąś ślepą drogą, ale gatunkiem ludzi, który przez setki tysięcy lat doskonale radził sobie w Europie i zachodniej Azji. Pojawili się około 400 tysięcy lat temu i przez ogromną część tego czasu to właśnie oni byli najlepiej przystosowani do życia w surowym, często bardzo zimnym klimacie. Mieli masywną budowę ciała, która pomagała zatrzymać ciepło. Potrafili polować na duże zwierzęta, takie jak bizony czy mamuty i wytwarzali zaawansowane narzędzia kamienne. Co więcej, nie byli wcale prymitywni, jak się dzisiaj uważa, bo przecież używali ognia, opiekowali się swoimi chorymi, a wiele wskazuje też na to, że mieli formy symbolicznego nawet myślenia i swoistej kultury. Kiedy Homo sapiens w zasadzie zaczynał raczkować, to oni mieli za sobą setki tysięcy lat doświadczenia w przetrwaniu w jednym z najtrudniejszych środowisk na Ziemi. To nie byli ludzie gorsi. To był inny gatunek, który przez długi czas radził sobie lepiej niż my w świecie, który dla nas byłby brutalny i skrajnie nieprzyjazny. Około 75 do 65 tysięcy lat temu coś jednak zaczyna się zmieniać. Klimat gwałtownie się ochładza, a Europa wchodzi w jeden z najtrudniejszych swoich zimniejszych okresów. Ląd zaczyna pokrywać lodowiec, roślinność zanika, a wraz z nią padają całe ekosystemy, które do tej pory spokojnie funkcjonowały, od których zależało życie Neandertalczyków. Zwierzęta, na które polowali, opuszczają te terytoria lub po prostu wymierają, a znane im środowisko przestaje w końcu istnieć. To nie jest powolna zmiana, do której można się dostosować. Jest to w pewnym sensie nagłe załamanie się świata, w którym oni przez setki tysięcy lat spokojnie egzystowali. Północ Europy staje się praktycznie wkrótce martwą strefą. Warunki stają się tak ekstremalne, że wiele lokalnych populacji po prostu wyginie. I uwaga, do tej pory przez lata zakładano, że Neandertalczycy uciekli po prostu na południe, że wycofali się przed nagłym ochłodzeniem i przeczekali najgorszy okres. Ale najnowsze badania ponownie podważają ten obraz rzeczywistości, tamtej rzeczywistości, bo zamiast wielkiej migracji widzimy coś znacznie bardziej niepokojącego. Po prostu wygląda to tak, jakby oni wtedy podjęli zupełnie inną decyzję, jakby postanowili to wszystko przeczekać, bo konsekwencje będą takie, że podobnie jak zwierzęta i środowisko, wyginą w tamtym regionie. Tutaj pojawia się coś, co całkowicie zmienia sposób, w jaki patrzymy na ich historię. Użyję teraz mądrego słowa mitochondrialne DNA Neandertalczyków, czyli materiał genetyczny dziedziczony w linii żeńskiej. Naukowcy przebadali go, a pochodził on z różnych stanowisk w Europie. To właśnie dzięki temu mogli oni prześledzić, jak zmieniała się ich populacja w czasie i odkryli coś, co nie pasuje do wcześniejszych ustaleń. Do pewnego momentu gatunek ten był genetycznie zróżnicowany. Istniało wiele linii, wiele lokalnych populacji, które przez tysiące lat rozwijały się równolegle. Ale właśnie po tym kryzysie klimatycznym wszystko się zmieniło. Nagle różnorodność ta zanika. Zamiast wielu linii zostaje tylko jedna. Jeden wariant DNA, który pojawia się u Neandertalczyków, dosłownie na całym naszym kontynencie. Ale ktoś z was mógłby mnie zapytać, jakie to ma w ogóle znaczenie? Ano takie, że w pewnym momencie niemal cała populacja została po prostu zredukowana do jednej niewielkiej grupy. Wszystko wskazuje na to, że grupa ta w jakiś sposób przetrwała gdzieś na południowym zachodzie kontynentu, na terytorium dzisiejszej Francji. I kiedy warunki znowu zaczęły być bardziej przyjazne, to właśnie jej potomkowie zaczęli ponownie zasiedlać Europę. W pewnym momencie dosłownie wszyscy Neandertalczycy stali się potomkami jednej grupy. Oczywiście zmiana, która wtedy zaistniała, nie była powolnym procesem. To zaledwie ślad katastrofy tak ogromnej, że niemal wymazała cały ich gatunek, zostawiając po nim tylko jeden jedyny kruchy ślad życia, od którego zaczęła się reszta naszej historii. Kiedy klimat znów zaczyna powoli się ocieplać, lodowce topnieją, a Europa znów staje się miejscem, w którym można żyć ponownie, pojawia się coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak odrodzenie.
dosłownie niemal powstanie z popiołów, bo Neandertalczycy wracają. Znowu pojawiają się na różnych obszarach kontynentu, od zachodu aż po wschód. Zapełniają wszystkie te przestrzenie, które jeszcze niedawno były kompletnie niemal martwe, a na pewno niedostępne. Można by pomyśleć, że to naturalna kontynuacja ich historii, że jednak przetrwali ten najcięższy, trudny okres i po prostu odbudowali swoją obecność. Ale są to tylko pozory. Bo w tym momencie to już nie jest ta sama populacja co wcześniej. To zaledwie potomkowie jednej, jedynej, niewielkiej już społeczności, która przetrwała ten najgorszy moment katastrofy klimatycznej. To właśnie oni krok po kroku zaczynają zasiedlać pusty kontynent. Ich ekspansja nie wynika już teraz w ogóle z żadnej siły, bo przecież nie ma dla nich innej konkurencji. Ziemia ta jest po prostu pusta. Tutaj nie będzie już rozwoju. To w zasadzie jest restart. I chociaż wracają, choć znów są obecni na ogromnym przecież obszarze, to coś zostało niestety tutaj utracone raz, na zawsze i bezpowrotnie. Od tej chwili historia toczy się dalej, ale na znacznie słabszych fundamentach, bardzo kruchych, które będzie łatwo złamać. I właśnie w tym powrocie kryje się cały problem, który zadecydował o ich dalszym losie. Ta nowa populacja jest po pierwsze zbyt mała. Choć rozprzestrzenili się ponownie po całej Europie, to wszyscy oni wywodzili się w zasadzie z bardzo ograniczonej grupy przodków. To oznaczało jedno i było to ważne. Dramatycznie niską odporność genetyczną. Mniej więcej jest to tak, jakbyś rozmnażał się wewnątrz własnej jednej rodziny, a to w świecie natury jest cichą, bezlitosną katastrofą, bo im mniejsza różnorodność, tym większe ryzyko chorób, tym gorsza zdolność adaptacji do zmian środowiskowych. Populacje stają się niewielkie, coraz bardziej odcięte od siebie, a ich geny stają się coraz bardziej takie same, jednorodne. To nie jest coś, co zabija cię od razu, to jest jak powolna śmierć, w zasadzie niewidoczna, bo każde kolejne pokolenie staje się tylko coraz słabsze, trochę mniej odporne, trochę mniej zdolne do przetrwania kolejnego miażdżącego kryzysu. Bo oni przetrwali, ale tak naprawdę był to już tylko odroczony wyrok śmierci, bo kiedy świat znów zacznie się zmieniać, a w końcu zawsze przecież się zmienia, tak działa natura, to nie będą mieli już tej swojej elastyczności, która wcześniej pozwalała im przetrwać i dawała im przewagę. Tym razem nie będzie drugiej szansy na przeżycie. Choć Neandertalczycy ponownie zasiedlili nasz kontynent, to tym razem nie stworzyli już gęstej połączonej sieci kontaktów, jaka prawdopodobnie mogła istnieć dużo wcześniej przed zlodowaceniem. Zamiast tego funkcjonowali już w małych, w tych rozproszonych grupach, często oddzielonych od siebie naprawdę wielkimi odległościami. Kontakty między nimi były rzadkie albo w ogóle ich nie było. A to okaże się już dużym minusem z racji tego, że już tym razem zaczną im poważnie zagrażać nasi przodkowie. W takich warunkach każda grupa w końcu musi iść własną, indywidualną drogą. Rozwija własne techniki przetrwania. Nawet jeśli genetycznie nadal są do siebie bardzo podobni, to kulturowo zaczynają się różnić coraz bardziej, co tylko utrudni im przecież konfrontację z nami. Jest to paradoks świata, który się rozpadał. Biologicznie stają się jednością, ale w zachowaniu czy kulturze rozchodzą się w całkowicie różne strony. Ostatni etap tej historii rozegra się około 42 tysiące lat temu. W tym samym czasie w Europie pojawia się ktoś jeszcze. No nasi przodkowie. Nie jako jedna fala, ale jako coraz liczniejsze grupy, które zaczynają zajmować te same przestrzenie, korzystać z tych samych zasobów i wchodzić w bezpośredni kontakt z Neandertalczykami. Oczywiście w tamtym czasie nie możemy mówić o otwartej wojnie, kampaniach wojennych i wielkich starciach. Raczej nasi przodkowie działali podstępnie. Uczyli się taktyki. Były to małe starcia, zasadzki i ataki nocą. Zapomnijcie o wielkich bitwach. To musiał być ponownie proces. Była ta konkurencja o pożywienie, o terytoria, możliwe przenoszenie nowych chorób, różnice w organizacjach społeczności i zdolności do tworzenia tych nowych sieci kontaktów zapewniających przetrwanie. Wszystko to zaczynało się na siebie nakładać jednocześnie. To była rywalizacja, a Neandertalczycy wchodzą w ten moment historii jako strona słabsza. Ich populacja jest mniejsza, musi przegrać tą walkę.
I każdy z tych czynników tak naprawdę nie musiał być decydujący, ale razem tworzą nieustanną presję, której nie są w stanie oni już dłużej wytrzymać. Ich liczba stopniowo zacznie po prostu spadać, kolejne grupy zaczną wymierać, ginąć, aż w końcu ślad po nich urwie się całkowicie i raz na zawsze. I nie ma jednego momentu drastycznego końca, nie ma tak naprawdę jednej ostatecznej przyczyny ich porażki. Za to mamy powolne wymieranie, które przez setki tysięcy lat było częścią tego świata, aż w końcu ten świat neandertalski przestanie istnieć. Ale czy na pewno, bo geny neandertalczyków przetrwały aż do dzisiaj? Można by zadać pytanie, jak do tego doszło? Bo dzisiejsi Europejczycy mają od 1 do 2% tego ich DNA. Zatem oprócz wojen i rywalizacji dochodziło do krzyżówek międzygatunkowych. W końcu nie zawsze tylko idziemy ze sobą na noże. I to właśnie dzięki nim mamy lepszy układ odpornościowy, lepiej znosimy samo zimno. I chociaż to tylko 2% DNA, to w całej naszej populacji mamy aż, uwaga, około 20% ich genomu. Zatem czy oni nadal w nas żyją? Z pewnością po części tak, jako cień przeszłości, bo nie jesteśmy czystym homo sapiens. A czy ty zgadzasz się z moim stwierdzeniem, że jednak neandertalczycy nigdy nie wyginęli i część z nich nadal żyje w nas? Zapraszam do dyskusji pod filmem, a jeśli jesteś tutaj nowy, nie zapominaj o subskrypcji. Pozdrawiam, do usłyszenia.